No piękna mgła, piękna. Warto było tyle jechać, żeby zobaczyć. Dobra, ale cofnijmy się do początku. Najpierw pociągiem do Warszawy. Lotnisko Chopina jest piękne o tej porze nocy. O ile się oczywiście nie śpi. Ale co tam my? Ten to dopiero ma miejscówę w kąciku muzycznym. Pewnie pianista. Wreszcie lecimy. Krótki łyk kultury w Paryżu. I znowu w powietrze. Miodu skraca podróż, zamawiając jedno piwko po drugim. Może już starczy. No co ty, Darek? Zobacz, jeszcze cały Afganistan. I tak w środku kolejnej nocy jesteśmy już w New Delhi. Gorąco potwornie. Tłok, chaos i hałas. A, i jeszcze ten, no, smród. Na szczęście odnajdujemy się z wynajętym przewodnikiem. Po wyspaniu się jak susły, 3 godziny w podrzędnym hotelu, o świcie ruszamy dalej. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków. Pełno ludzi i betonu. W zaułkach śpią bezdomni. Cała galeria dziwnych pojazdów. Motoriksze, ciężarówki pełne ludzi, wózki ciągnięte przez woły. Pierwsza herbatka. Mamy wątpliwości, czy się nie potrujemy. Mają tu też autostrady, przynajmniej tą część związaną z opłatami. Ciężko się przepchać przez miejscowości, potwornie zapchane. Szef goszczącej nas firmy, Rashid, dba o nasze dobre samopoczucie. Herbatka, przekąska, herbatka, przekąska. Po około 200 kilometrach wyżynnej równiny zaczynają się wreszcie góry. Himalaje. No, tylko przedgórze. Dwie prawie nieprzespane noce dają znać o sobie. Krajobraz pięknie. Można zanurzyć się w kontemplacji tego, co widać przez okno. Stop. Herbatka. W tym miejscu warto wspomnieć o pewnym elemencie samochodowego wyposażenia, którego znaczenia my w Europie nie doceniamy. Otóż, jeżeli w Indiach zepsuje ci się klakson, musisz go naprawić równie pilnie jak przebitą oponę. A jeśli z jakiejś przyczyny nie mógłbyś go naprawić, możesz spokojnie wyrzucić to auto i kupić następne. Kierowcy w każdej minucie trąbią po kilka razy. Ostrzegają o zakrętach, opieprzają, pozdrawiają, informują, przepraszają. Mnóstwo informacji i pełna paleta emocji wyrażone po prostu za pomocą klaksonu. A, jeśli myślicie, że na policję się nie trąbi, to się mylicie. Docieramy wreszcie do jeziora zaporowego Tehri. Powstałe tu rozlewisko Gangesu będzie towarzyszyło nam na długości około 30 km. Brzmi niegroźnie, ale to droga miliona zakrętów. Wije się po poziomicy i nim dotrzemy do końca jeziora, miną 2-3 godziny.
Podróż trwa już cały dzień, od 6 rano do 6 po południu. Wreszcie dolina zwęża się, tworząc coś w rodzaju przełomu. To znak, że jesteśmy już blisko Uttarkasi. W Uttarkasi nocujemy w tym samym hotelu, co zeszłoroczna wyprawa, której tragiczny koniec jest powodem naszej wizyty tutaj. Mamy okazję zapoznać się z egzemplarzem tutejszej fauny. Dalej ruszamy jeepem hinduskiej firmy Mahindra. Mamy też okazję obejrzeć barwny pochód z okazji lokalnego święta. Hindusów jest bardzo dużo, więc i pochód jest bardzo długi. Ruszamy w górę Bhagirathi, jednej z 2 rzek Gangesu. Droga miejscami jest w kiepskim stanie. Ostatni monsun dał się szczególnie we znaki. Ale i tak dziwne, że ta wąziutka dróżka jest jedynym łącznikiem z cywilizacją dziesiątków, jak nie setek tysięcy ludzi. Droga, a to prowadzi dnem doliny, a to wspina się wysoko na stok. Nieraz, aby pokonać kilometr do przodu, trzeba wykręcić kilkanaście kilometrów w bok. Na górze obowiązkowo kolejna herbatka. Mijamy a to riksze, a to wojskowe ciężarówki. W jednej z wsi w rozszerzeniu doliny zwiedzamy zabytek. Nasz opiekun mówi, że jest stary. Ma 200 albo może 1000 lat. Przez gościnnych mieszkańców zostajemy zaproszeni na imprezę. Kilka rodzin organizuje poczęstunek i drobny festyn. Wszystko z okazji wizyty Sadhu, jednego z wędrownych mędrców. Oprócz tego dojadamy nieśmiertelnymi chapati. A, i jeszcze herbatka. Jedziemy w górę. Dziś musimy się wspiąć od 1800 metrów. Nasz dzisiejszy cel, miejscowość Gangotri, jest położona na ponad 3 kilometrach. Co tu dużo gadać, brzydko tu nie jest. Docieramy do końca drogi. Dalej pójdziemy pieszo. Trochę czuć tą wysokość 3 kilometrów. Kilka szybkich kroków z plecakiem po schodach i siostro tlenu! Ritz to nie jest, ale widok wszystko rekompensuje. No tam chcę zobaczyć, jak to działa. No, ale powiem Ci, że rewelacja. Gangotri to odpowiednik polskiej Częstochowy. Święte miasto położone jest u źródeł Gangesu. Przyjeżdża tu mnóstwo pielgrzymów. Właśnie w tej sadzawce potężny Shiva uwięził w pułapce swych dreadów boginię Gangę, ratując tym samym świat od zalania ogromną powodzią. Kriya Babaji Namawo. Pobożni Hindusi, poza zabraniem świętej wody, dokonują tutaj aktu oczyszczenia,
ceremonii mającej przynieść pomyślność rodzinie. Oczywiście sporo osób traktuje to też jako zwykłą atrakcję turystyczną. Babaji Namo. Ale obcokrajowców, przynajmniej o tej porze roku, nie ma jeszcze zbyt wiele. Główna świątynia, jako zabytek sakralny, raczej rozczarowuje. Babaji Namo. Jak na porządne sanktuarium przystało, jest to ogromny kiermasz pamiątek. To, czego na pewno nie dostaniemy, to alkohol i mięso. Jedno i drugie jest w tej dolinie zabronione. Kriya Babaji Namo. Kiedy lenimy się w ramach aklimatyzacji, nasi przewodnicy i tragarze pakują wyprawę. Tego dnia idziemy jedynie na krótki spacerek aklimatyzacyjny. Kriya Babaji Namo. Wreszcie ruszamy w góry. Idziemy niemal na lekko, resztę bagaży niosą tragarze. Do czoła lodowca mamy 19 km linii prostej i około kilometra podejścia. Droga prowadzi wygodną ceprostradą, ale przy tej wysokości idzie się i tak stosunkowo ciężko. Zresztą ze względu na aklimatyzację po drodze do lodowca mamy 2 noclegi. Plan na dziś to 9 km i 600 metrów podejścia. Nocujemy w tym lasku. Nazywa się Kirbasa. Osły, które dziś wnosiły bardziej leniwych pielgrzymów, wracają do domu. Na klimatyzację najlepsza piłeczka. Ekipa kuchenna gotuje kolację na tym małym kocherku. Obsługa naszej wycieczki rozbija obóz. W tej chwili to aż 12 osób. Kolację jemy już w nocy w namiocie kuchennym. A to nasze skromne śniadanko. Ekipa techniczna zwija obóz. Następny dzień, czas zacząć. Dziś dzień lajtowy, zaledwie kilka kilometrów i około 200 metrów podejścia. To miejsce szczególnie niebezpieczne. Wygląda niepozornie, ale monsuny rozmyły żleby i w każdej chwili grozi obwał kamieni.
Sprawy nie polepszają kozice, które lubią tu hasać. Przeszliśmy. W drodze powrotnej nie będzie tak różowo. Zbliżamy się do ostatniego przyczółka cywilizacji. Bazy Bojwasa. Tutaj mamy kolejny obóz. Posiłek z suchego prowiantu. Mięso? Nie, soja. Ale jest papaja. Pobudka jak zwykle rano, gdzieś tak między 6 a 7. Osiągamy koniec regularnej ścieżki. To kapliczka Gaumuk. To bardzo święte miejsce, chociaż nie wygląda. Wysokość niecałe 4000 metrów. Widać stąd już Shivling i jego północną ścianę. To właśnie na niej zdarzył się wypadek, w którego rocznicę tutaj przyjeżdżamy. Dalej nie ma już ścieżki, a przewodnik mówi, że po ostatnich monsunach wszystko się tu zmieniło. Szczególnie parszywy do pokonania jest ten odcinek. To nie lita skała, ale kupa piachu z uwięzionymi kamieniami. Chwila nieuwagi i czeka nas rajd w dół do spienionego Gangesu, a na dokładkę dostaniemy jeszcze kamulcami po łbie. Na ile to wszystko stabilne, widać na przeciwległym stoku doliny. Schodzą tam same z siebie kamienne lawiny. Chwila odpoczynku przed wejściem na lodowiec. Tak, ta kupa kamieni to już lodowiec. Z lodowych tuneli pod lodowcem wypływa Ganges. To jego właściwe źródło. Najmłodsza uczestniczka wycieczki, Pauli, od jakiegoś czasu podróżuje w koszu. Przechodzimy nad płynącym pod nami Gangesem po lodowcu. Jeszcze około 300 metrów bardzo stromego podejścia i wyjdziemy ponad krawędź moreny na polanę Tapovan. Nareszcie. Wysokość nieco ponad 4300. Podeszliśmy dzisiaj łącznie ponad 800 metrów. Przed kolacją obowiązkowo lunchik. Nie, proszę już mi nie dokładać czapati. Żegnamy większość tragarzy, idą pomagać innym. Z nami zostają 4 osoby i mamy razem spędzić tutaj 4 dni. Kolacja jak zwykle po zmroku. Tak się wyrabiasz słynne chapati. Podpiekanie ich na żywym ogniu służy ich eleganckiemu rozwarstwieniu. Poranne słońce szybko rozprawia się z nocnym mrozem. O nocnych minusach świadczą już tylko resztki lodu na brzegu strumienia. Wybraliśmy miejsce na pamiątkową tablicę. Tutaj, rok temu, podczas próby pokonania północnej ściany Shivlingu, zginął Grek Grzegorz Kukurowski, a po dalszych 3 dniach samotnej dramatycznej walki Indian Łukasz Chrzanowski. Otwory pod tablicę spituje żona Łukasza, Barbara. Dobra.
i trójka dzieci Łukasza. Jasiek, Julka i najmłodsza Pauli. Pomaga im reszta wyprawy, w tym świadkowie tych tragicznych zdarzeń. Tablice starannie przymierzamy. Pręty przycinamy do odpowiedniej długości, a całość solidnie wklejamy. Miejmy nadzieję, że ta tablica przez wiele lat będzie przypominać przybyłym tu turystom i wspinaczom o tych smutnych wydarzeniach. Ufamy bardziej doświadczonym tu bywalcom gór, że na chorobę wysokościową nie ma to jak wysiłek fizyczny i dużo wody. Stąd znowu piłeczka. Póki jest słońce, łapiemy elektryczność. Większość naszej grupy dociera do tak zwanego ABC pod północną ścianą Shivlinga. Stąd startowali wspinacze. Tam wysoko w żlebie pod szczytem widać niewielką kropkę. To ciało Grega. ABC to najwyższy punkt osiągnięty podczas tego wyjazdu. Niestety kolejnego dnia przychodzi załamanie pogody. Rzecz to podobno absolutnie nie bywała o tej porze roku po monsunach. Większość tych 2 dni spędzamy niestety w namiotach. Czytam książkę, kurde. Jestem, wiesz, na 51%, kurde, bo nie ma tutaj numeracji stron. Z planowanych dalszych wycieczek i oglądania lodowca niestety nici. Chmury wiszą tak nisko, że ledwie cokolwiek widać, a i to tylko przez chwilę. Przyszedł czas na powrót. Znów pojawia się grupa tragarzy. Martwimy się, czy najtrudniejszych odcinków nie będziemy musieli pokonywać w deszczu. Na szczęście znów wraca pogoda. Najpierw strome zejście z moreny żlebem do lodowca. Odpoczynek ponad wodami Gangesu płynącymi gdzieś pod naszymi stopami. I ten zdradliwy kawałek po osuwającym się stoku. W miejscu, o którym wspominałem wcześniej, wydarzył się wypadek. My, co prawda, przeszliśmy bezpiecznie,
ale grupę niosących nasze bagaże tragarzy rozdzielił obryw skał. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale ścieżka została kompletnie zniszczona. Do późnej nocy pokonywali tą przeszkodę, przerzucając worek po worku. Skutkiem ubocznym wypadku było zalanie namiotów benzyną, w związku z czym tą ostatnią noc pod namiotem spędzamy pod cuchnącym paliwem tropikiem. It's all about life. It's all about fellas and yachty. It's all about Meritowski Gadi. Friends forever and ever. So how are you, gentlemen? Very good. Hey! Zbliżamy się do Gangotri. To, co widać w oddali, to nie pałac Maharadży, lecz punkt kontrolny Straży Leśnej. Jeszcze jedna noc w znajomym hotelu i pomału żegnamy się z rejonem. Jak wskazuje napis na wózku, jest to sprzęt himalajski. Ale nie szydzę sobie z inwalidów. Tak naprawdę tutaj jest to forma ręcznej taksówki dla leniuchów. Ruszamy w drogę do Uttarkasi. शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए कल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए Po drodze zatrzymujemy się na kąpiel w słynnych gorących źródłach. Męska część wycieczki kąpie się poprzez swojego delegata. रास्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे मेरी गहरे समंदर पे ओ, 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 ओ। Dziewczęta moczą się wszystkie. Wracamy też rzecz jasna do systemu lanczyk, herbatka. Docieramy do Uttarkasi w okolice domu Rasheda. Tym razem hotel jakby wyższego standardu.
wieczoru jesteśmy zaproszeni na imprezę. Gospodarzem jest szef firmy, która nas tu gości. W jego domu panuje przyjemna atmosfera, jest poczęstunek, ba, nawet są drinki. Na imprezie jest też oczywiście jego brat Rami, jest też nasz kucharz i największy siłacz Tuli, który tak naprawdę nie jest Hindusem, lecz Nepalczykiem, i wszyscy chcą sobie zrobić z nim zdjęcie. Jest też inna rzecz, za którą tęsknimy. Prawdziwe mięso. I to z górskiego kozła. Pychota. Imprezujemy do późna w nocy. Tymczasem kolejnego dnia jesteśmy w podróży już od godziny 6 rano. Po paru godzinach jest nawet śniadanie. Herbatka? Nie, kola. Ten niezaciekawy hotel znajduje się w Rishikeshu. Spędzamy tu ostatnie 2 dni naszego pobytu. Rishikesh to największe miasto w tym rejonie. Jest to ważna baza wypadowa dla turystów jadących w Himalaje, miejsce szczególnego kultu dla fanów Beatlesów, a przede wszystkim światowa stolica jogi. Centralnym punktem turystycznej części miasta jest tak zwany Małpi Most, który zwierzęta te obsiadają często całymi stadami. Skuteczne przejście przez cały most z torebką chipsów w garści to wyczyn na miarę Księgi Rekordów Guinnessa. Mi udał się ten numer z butelką coli, ale to tendencyjne, butelka jest śliska i małpy po krótkiej walce po prostu z niej spadały. Taki piękny widok roztacza się z tarasu jednej z knajpek, niestety karmią tam podle. Wielu zachodnich turystów decyduje się na rafting po Gangesie. Na brzegu rzeki znajduje się też aż 13-piętrowa świątynia. Jednak trzeba by tu ostudzić zapał miłośników architektury sakralnej. Wykonanie to późny PRL. Są tu oczywiście jakieś prawdziwe zabytki, ale tłumów nie przyciągają. Mimo 36 stopni w cieniu i dużej wilgotności, trudno tu w ogóle znaleźć lokal klimatyzowany. To jeden z niewielu. Jako że Miodu zalicza się do twardych fanów Beatlesów, idziemy zobaczyć związane z nimi miejsce. No idź. To dobra okazja, żeby zobaczyć trochę Indii poza centrami turystycznych miast. Beatlesi przyjechali tu na jakiś czas w roku 1968 na zaproszenie Yogina Maharishiego Mahesha. Był to dla nich okres poszukiwań transcendentalnych. Dziś po tym wspaniałym kompleksie jogi pozostały tylko ruiny. A ponieważ fani Beatlesów zjeżdżali tam licznie przez ostatnie lata, obecnie za wejście trzeba słono zapłacić. Krowy, które jak wiadomo w Indiach cieszą się specjalnym statusem, płacić nie muszą. Dziś, choć fascynacja kulturą wschodu od czasów Beatlesów trochę przygasła, do Rishikeshu z całego świata zjeżdża dość duża grupa miłośników jogi i poszukiwaczy oświecenia. Czy znajdą tutaj mądrość? Mi wydaje się, że szanse mają małe, szczególnie kiedy przyjrzymy się chyba zbyt bogatej ofercie, w której mieści się zarówno czyszczenie uszu watą, jak i tybetańskie leczenie dźwiękiem. Ta prosta, a nawet prostacka instrukcja naprawiania duszy na ścianie jednej z knajp również nie wróży mądrości zbyt dobrze. A tak przy okazji, ta knajpa szczególnie przypadła nam do gustu. Karmią tu znakomicie, a i klimacik całkiem fajny. Tyle tylko, że jak wszędzie tutaj, zero mięsa, zero alkoholu.
Nasz hotel, choć pokoje ma paskudne, również nie jest pozbawiony klimatu. Na tarasie atakują stada małp, a wieczorami z kolei wyłażą całe watachy gekonów. Indie żegnają nas deszczem. Została nam jedynie podróż do Delhi na lotnisko. Wszechobecne pokłady śmieci toną w ogromnych kałużach. Pomimo iż w tym kraju regularnie występują monsuny, okolica sprawia wrażenie zupełnie nieprzygotowanej do deszczu. Auta zapadają się w błocie na źle przygotowanych podjazdach, a woda sięga niektórym domom do okien. W pobliżu Delhi niewielkie chatynki zastępują ogromne blokowiska. Część z nich wyposażona jest w bramy ze strażnikami, a wielkie tablice reklamują je jako apartamenty królewskie lub inne cesarskie. Dopiero same centrum Delhi przypomina stolicę imperium. Brzydkie chaty zastępują eleganckie sklepy światowych marek. Po wcale niełatwym przebyciu kordonów uzbrojonych po zęby strażników spędzamy jeszcze tylko kilka godzin na lotnisku w Delhi. Wreszcie odlatujemy do domu.